Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu po majówce. Słuchajcie, ogarniamy się dzisiaj. Minął piękny majowy weekend. Pogoda nam super dopisała. Myślę, że wszyscy w tym roku zadowoleni są z pogody. No i mamy poniedziałek, ja ogarniam wszystko. Wy będziecie troszeczkę później ten filmik widzieć. Pomajówkowe, pranie, sprzątanie, gotowanie. Właśnie gotuję rosół. Słuchajcie, mimo tego, że jest poniedziałek, ale przez tą majówkę nie gotowałam zup. Dzieci są spragnione rosołu, ja zresztą też. Także dzisiaj rosół. Już go Wam pokazuję. Zaczynamy ten dzień i mam Wam do powiedzenia ważną informację. Będzie tutaj zmiana, o której mówiłam. Wspominałam we wcześniejszych vlogach, że szykują się zmiany na kanale, szykują się zmiany u mnie, także już Wam za chwilę wszystko opowiem. Tutaj rosołek się, jak zaparowało, gotuje. Także, moi drodzy, będzie pyszny obiad, jeszcze tylko makaron i będzie super. No dobra, moi drodzy. Ogarnęłam trochę takie prace porządkowo-domowe. Mam torbę i będę ją właśnie pakować, bo słuchajcie, no ta wielka zmiana u mnie to jest to, że kupiłam karnet na siłownię, znaczy do fitness klubu ogólnie, na różnego rodzaju zajęcia w grupach, na siłownię. Mogę korzystać z sauny, ze wszystkiego tam. No i idę. Dzisiaj idę pierwszy raz. Idę tak, że tak powiem, po łamacku, bo wiecie, ja nie byłam chyba jakieś 10 lat na siłowni. I po takiej przerwie to wiecie, idzie się jak, nie wiem, no, by się z innej planety przyleciało. Także idę tak po łamacku, dlatego że idę tak, wiecie, ogarnąć takie sprawy organizacyjne, aktywować sobie kartę, wszystko tam wiecie, poruszam się może na Orbitreku, natomiast już od następnego razu zamierzam na jakieś zajęcia zorganizowane, takie pójść w grupie też, a z siłownią tak konkretnie, żeby poćwiczyć, to czekam, bo mam też mieć właśnie spotkanie z trenerem. Mam plan treningowy przygotowany, on mi wszystko objaśni, pokaże mi wszystko co jak na tych maszynach ćwiczyć, wiecie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, o to chodzi, no nie? Bo oczywiście mogę tak w ciemno sobie iść i tam kombinować, ale po co? Po co? Nie śpieszy mi się, nie pali, a wolę, żeby mi to ktoś pokazał, żebym dobrze te ćwiczenia wykonywała. Także spotkanie z trenerem, może dzisiaj uda się coś też umówić, zobaczymy. No i ja się pakuję i lecę, jestem podekscytowana, chociaż dzisiaj to nic wielkiego, bo tak jak mówię, poskaczę sobie na tym Orbitreku trochę, pewnie, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie dzikich tłumów, bo wybrałam właśnie taką siłownię, wiecie, po takiej przerwie, to wiadomo jak to jest. Nie chciałam przepychu, nie chciałam jakiegoś lansu, nie chciałam, wiecie, no po prostu, żeby było cicho, spokojnie, kameralnie, więc wybrałam sobie taką siłownię, no i mam nadzieję, że tak będzie, także lecę, dam znać jak wrócę. Ok, słuchajcie, wróciłam z tej siłowni, więc usiadłam na chwilę, żeby Wam opowiedzieć jak pierwsze wrażenia, co i jak. A więc, wiem, że się tak nie zaczyna zdania, ale siłownia kameralna, osiedlowa, taką sobie wybrałam. Nie chciałam iść do jakiejś takiej, wiecie, gdzie jest pełno ludzi. Po pierwsze, dlatego, że ja wracam na siłownię po długiej przerwie, po 10 latach. I wszystko jest właściwie dla mnie nowe. Po drugie, chciałam też, żeby się czuć swobodnie, wiecie, żeby nie było takiego lansu, że wiecie, wystrojone, wymalowane dziewczyny, jedna patrzy, zerka na drugą jak wygląda, bo mnie kompletnie nie o to chodzi, ja idę poćwiczyć, zrobić co swoje, a nie się tam stroić, malować i w ogóle nie wyobrażam sobie ćwiczyć i pocić się w makijażu. No ja tak mam, po prostu no... Jak się trzeba spocić, to się trzeba spocić i później wykąpać, a nie, wiecie, podrasowywać się. Bo wiem, że w niektórych takich dużych siłowniach po prostu jest taki lansik i no co kto lubi, tak? Ja raczej niekoniecznie, więc unikam takich miejsc i
wiem, że w niektórych po prostu takich siłowniach, a już kiedyś właśnie dawno temu na takiej byłam, po prostu jest rewia mody, wiecie, markowe ubrania, jakieś super stroje za nie wiadomo ile. Ja po prostu lubię mieć zwykłe, luźne spodenki, koszulkę i tyle. Po prostu idę ćwiczyć, nic poza tym. A tutaj właśnie nie ma lansu, każdy jest normalnie, zwyczajnie ubrany, jeden lepiej, drugi gorzej, nikt nie zwraca na to uwagi. W ogóle właśnie jest tak niedużo osób, że podoba mi się to, że jak chcę poćwiczyć na jakimś urządzeniu, to nie muszę czekać na tą maszynę w kolejce i stać komuś nad głową, tylko po prostu te maszyny są wolne, kilka osób sobie ćwiczy i jest właśnie fajnie, bo wiecie, zamiast na przykład, nie wiem, 2 godziny spędzić na tej siłowni, ja spędzam godzinę, bo robię co swoje, jedno po drugim ćwiczeniu i jest ok, bo nie muszę czekać, nie mam przestojów, że zanim się coś zwolni, czy coś takiego. Także pod tym względem jestem bardzo na tak, bardzo zadowolona po pierwszej wizycie. Kicia mi tu weszła, widzicie ogon. O, ciemność nastała, Kicia. Kolejna kwestia jest taka, że wspominałam Wam, że będę się chciała spotkać z trenerem, żeby, wiecie, mi objaśnił, bo ja dzisiaj tak nie szalałam, ja dzisiaj bieżnia, rowerek, wiecie, orbitrek, bez jakichś tam nie wiadomo jakich urządzeń, bez też szarżowania, bo wiecie, no po takim czasie ja też nie chciałam się nabawić zakwasów, ani zrobić sobie krzywdy, więc dzisiaj tak spokojnie, delikatnie, ale chciałabym spotkać się z trenerem personalnym, żeby on mnie tak, wiecie, przeprowadził przez tą siłownię, żeby mi pokazał co, jak, na jakim urządzeniu się ćwiczy, jak prawidłowo się ćwiczy przede wszystkim, bo ja nie chcę sobie zrobić krzywdy. No i właśnie umówiłam się na takie spotkanie, za kilka dni będę je miała i takie spotkanie trwa pół godziny. Jeżeli będę chciała, to mi porobi jakieś wymiary, tam pomiary, nie wiadomo co. No i przede wszystkim mi pokaże właśnie jak ćwiczyć, na czym. I też chyba omówimy, tylko nie wiem, czy to jest na jednym spotkaniu, czy na osobno muszę się umówić, właśnie taki plan treningowy. Także zobaczymy, jak to będzie. Planuję też w najbliższym czasie pójść na takie zajęcia grupowe. Chciałabym chodzić na, tak myślę, 3 takie zajęcia grupowe. Na pewno na jogę raz w tygodniu. Raz tylko dlatego, że po prostu wtedy, kiedy jest ta joga, mnie nie odpowiada godzinowo i ani dzień, ani godzina i po prostu nie mogę na tą jogę chodzić i tylko raz w tygodniu mi to współgra z moim grafikiem, więc raz w tygodniu joga. Raz w tygodniu chciałam iść na takie zajęcia, takie wiecie, takie ogólne, takie jakiś taki shape, albo pilates, coś takiego, no, żeby całe ciało tak poćwiczyć, wiecie. Zobaczymy, co to będzie. I chcę iść spróbować też. Są takie zajęcia, specjalnie grupa dla kobiet tylko, początkujących. Zajęcia nazywają się ciężary dla kobiet. Ja nigdy w życiu nie podnosiłam ciężarów. Zawsze się tego bardzo bałam, ze względu na to, że no to jest ciężkie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To po pierwsze, a po drugie zawsze miałam gdzieś tam, no to jest pewnie błędne myślenie, ale miałam zawsze gdzieś w głowie, że jestem bardzo drobnej postury, niska i że to ciężary to nie dla mnie. Ale nie wiem, bo nigdy nie próbowałam i bardzo mnie to ciekawi i chciałabym spróbować. Być może faktycznie okaże się, że to nie dla mnie, wtedy zrezygnuję. Natomiast chciałam iść na takie jedne zajęcia, żeby zobaczyć, czy to jest fajne, czy to mnie kręci i czy mi się podoba. Chciałam iść, żeby to pod okiem, wiecie, instruktora, te ciężary zapoznać się z nimi, no bo wiecie, ja się boję tak po prostu sama sobie iść i podnosić ciężary, nie umiem tego robić prawidłowo, nigdy tego nie robiłam, więc nie chcę sobie zrobić krzywdy. No więc na te ciężary pójdę na jedne takie zajęcia zorganizowane, żeby zobaczyć co i jak. To by było tyle chyba w temacie siłowni.
Planuję na nią chodzić regularnie, w miarę możliwości. Mam wykupiony karnet, mogę chodzić zarówno na siłownię, jak i na zajęcia, takie fitness, więc zobaczymy, jak to będzie. Cieszę się bardzo, ekscytacja jest ogromna, ze względu na to, że wiecie, w końcu zrobiłam ten krok naprzód, bo najgorzej jest się przybrać i pierwszy raz pójść. A jeszcze chciałam Wam wyjaśnić jedną sprawę, dlatego, że ja do tej siłowni, jak już wiecie z poprzednich vlogów, przymierzałam się od dawna. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że znów rozważam pójście na siłownię, ale jednak nie, że jednak od września, albo to wakacje, albo to, bo tamto, będzie nowy rok szkolny, wiecie, dzieci, Juluś już nie będzie tak chorował, mam nadzieję, i że od września miałam iść na tą siłownię. I taki był plan, ale tak ostatnio już mam wrażenie, że sflaczałam, po prostu sflaczałam, tak, skapciałam i sama ze sobą się źle czuję i potrzebuję więcej ruchu i stwierdziłam, że jednak czas, żeby pójść teraz, bo jak będę to odwlekać, to powiem, a we wakacje znowu nie, potem coś tam nie i tak wiecie, i jesień też będzie nie, bo zaczniemy chorować i tak będzie znowu o kolejne 10 lat się to odwlecze. Więc stwierdziłam, że trzeba iść za ciosem i teraz zacząć ćwiczyć. Natomiast wiecie, jak to jest z wakacjami. Zawsze sobie można zrobić przerwę. W tym roku nie planuję żadnej długiej przerwy wakacyjnej, więc raczej nie będę stratna. A za rok też będą wakacje i takie same myślenie może być, także stwierdziłam, że nie ma na co czekać i zdecydowałam się na tę siłownię teraz. A drugi powód jest taki, że tak sobie pomyślałam, jeżeli zacznę teraz ćwiczyć, to ja się też trochę wprawię, połknę bakcyla. Mam nadzieję, że się lepiej poczuję i będę, wiecie, miała taki nawyk chodzenia na tą siłownię. A jesienią właśnie będę to kontynuować i dalej, później zimą, ponieważ też boję się troszeczkę, że jakbym zaczęła jesienią, to nagle zacznę znowu się przeziębiać, chorować i pójdzie ta siłownia w odstawkę. A tak mam nadzieję, że ja przez te kilka miesięcy do jesieni się trochę zahartuję i też może wzmocnię, uodpornię i nie będę tak chorować. Także to tyle, jeśli chodzi o siłownię. Oczywiście będę Wam zdradzać relacje, moje wrażenia, jak dalej będzie z tą siłownią, z kontynuacją. Mam nadzieję, że będę się lepiej czuła, że będzie jakiś efekt, że będzie coś widać po jakimś czasie, że ćwiczę, że to ciało będzie troszkę lepiej wyglądało. Słowem też wyjaśnienia, jakby nie poszłam na siłownię w takim celu, żeby schudnąć. Nie mam potrzeby, żeby schudnąć. Ważę prawidłowo, jak na swój wzrost, jak na swój wiek. Także tutaj nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, jeżeli skutkiem ubocznym będzie zrzucenie jakieś tam bez, wiecie, katowania się i diet dzikich 2-3 kg, to super, bardzo się ucieszę. Natomiast nie ma takiej potrzeby, bo ważę prawidłowo i dobrze się też czuję z tą wagą. Oczywiście mam gdzieś w głowie z tyłu, że chciałabym troszeczkę mniej ważyć, tyle co kiedyś, no ale mówię, jeżeli to będzie taki skutek uboczny, to się bardzo ucieszę. Poszłam na siłownię ze względu na to, żeby lepiej się czuć, żeby mieć więcej energii i żeby zadbać o zdrowie, bo jestem już w takim wieku, gdzie naprawdę uważam, że trzeba zacząć coś ze sobą robić. I powiem Wam jako ciekawostkę, że jak poszłam właśnie na tą siłownię, to spotkałam na niej jakieś 2 osoby takie młode w sensie, nie wiem, studentów, a reszta osób była w takim średnim wieku, około 40 lat po 40, także mniej więcej w moim wieku, więc chyba ludzie jakby faktycznie zaczynają w tym wieku o siebie dbać i żeby się lepiej czuć i być jak najdłużej sprawnym, zaczynają coś działać w tym temacie. Dobra, uciekam, zabieram Was na sekundkę do łazienki, żeby Wam pokazać, co ostatnio skończyłam i żeby Wam opowiedzieć kilka słów o tym produkcie. A jeśli chodzi o siłownię, no to myślę, że wyczerpałam na dzisiaj temat i w kolejnych vlogach będziecie dowiadywać się o jakichś tam następnych moich wrażeniach.
No dobra, jednak przyniosłam tutaj, bo jakoś mi się ciemno wydaje w tej łazience. Słuchajcie, właśnie skończyłam olejek do włosów, ten z Kerastase. Przy pielęgnacji zawsze Wam pokazywałam, że stosuję go na końcówki. I powiem Wam tak, jestem z niego bardzo zadowolona. Był bardzo, ale to bardzo wydajny. Miałam go bardzo długo, a po każdym myciu włosów nakładałam go 2 pompki. Przepięknie, przecudownie on pachnie, ten fioletowy, on jest do blond włosów przeznaczony. Przepięknie pachnie, w ogóle ta fioletowa seria bardzo ładnie z Kerastase pachnie. Jest drogi. To mówię od razu, że jest drogi. Ja go miałam w jakimś chyba zestawie, nie pamiętam, gwiazdkowym, ale miałam go razem z szamponem chyba, ale byłam z niego bardzo zadowolona, zarówno z szamponu, jak i z niego, także jeżeli możecie sobie na Kerastase pozwolić, to oczywiście polecam. Ja gdzieś w swoich zapasach mam jeszcze jeden schowany, ale nie fioletowy, tylko chyba już żółty, tak mi się coś kojarzy. Natomiast tego skończyłam, ale jakiś czas temu, jak byłam w Rossmanie, to rzucił mi się w oczy ten z Isany i ten w przeciwieństwie do Kerastase jest ultra tani w porównaniu do Kerastase. I jest to olejek do włosów 2 w 1, olej rzeżoba i zapach kwiatu migdałowca, ochrona przed wysoką temperaturą do 230 stopni, długie i wymagające włosy, czyli jest on taki też termoochroną jest po prostu. Zaczęłam go ostatnio używać, ze 2-3 razy go dopiero użyłam, no jest ok. Na pewno ten z Kerastase jest bardziej taki oleisty, bym powiedziała, że bardziej w te końcówki jakby można, jakby wiecie, go wmasować, no wchłania się w te końcówki bardziej. Jest bardziej taki, mam wrażenie, tłusty, oleisty. Ten jest zdecydowanie delikatniejszy, jeśli chodzi o taką konsystencję olejku. Pachnie też całkiem przyjemnie, także faktycznie chyba tym takim kwiatem lotosu pachnie, także też spoko, znacznie tańsza alternatywa, ale jeśli chodzi o takie odczucia, jak to wchłania się we włosy i wiecie, później jak zapach utrzymuje się też na włosach, no to zdecydowanie Kerastase wygrywa, ale ja zdaję sobie sprawę, że tego na co dzień nie każdy sobie może kupować. Dla mnie jest on też zdecydowanie za drogi, więc mówię, tańsza alternatywa Isana. Chyba mogę go śmiało polecić. Ja skusiłam się na niego, ponieważ widziałam o nim fajne opinie w internecie, taki stał się wiralowy bardzo, dużo filmików o nim widziałam i tak chciałam go przetestować, a z racji, że cena nie była wysoka, jeszcze chyba na jakiejś promocji go kupiłam, no to mówię, skuszę się i zobaczę. Także teraz używam tej Isanki.